Cześć. Powoli zbliża się od dawna zapowiadana premiera TerraLife Plus. Chciałbym przybliżyć nieco polskim graczom Farming Simulator 22, co na ten moment wiemy na ten temat. Czym jest TerraLife Plus? Jeśli ktoś do tej pory nie słyszał o tym projekcie, ma to być rozległa modyfikacja urealniająca rozgrywkę w FS22, zarówno w jej kluczowych aspektach, jak i w drobnych elementach. Prace nad TerraLife Plus trwają już kilkanaście miesięcy. Jeszcze niedawno premiera zapowiadana była na przełom czerwca i lipca. Obecnie, jak podają autorzy, premiery można się spodziewać w pierwszej połowie sierpnia. Prace są aktualnie na ukończeniu, powstają tłumaczenia, poprawiane są błędy znalezione w fazie beta testów, co nie znaczy, że data premiery nie może jeszcze ulec zmianie. Z zapowiedzi wynika, że modyfikacja będzie dość obszerna, ważyć ma kilka gigabajtów i będzie wydana oczywiście na ModHubie w formie kilku modułów. Jednym z modułów będzie zawsze mapa, bo modyfikacja będzie wbudowana w mapę. Niektórzy mogą przypomnieć sobie Horse Extension z FS19. W przypadku TerraLife Plus autorzy nie przewidują jednak udostępniania kodu twórcom map. Jak tłumaczą, rozmach TerraLife Plus sprawia, że to mapy trzeba dostosowywać do TerraLife Plus, a nie odwrotnie. Dlatego zdecydowali się na taką formułę, w której będziemy mogli pobrać z ModHuba mapy autorstwa moderów zaprzyjaźnionych z Farming Agency, twórcami TerraLife Plus, ale same mapy w wersji TerraLife Plus, podobnie jak pozostałe moduły, będą de facto wydawane i utrzymywane przez Farming Agency. Na początek planowane jest wydanie 4 map: Somewhere in Thuringia, Palnie, Holzer i Eifel. W drugiej turze ma dojść jeszcze kilka map, w tym na przykład Bolly Spring. Niestety nie ma żadnych informacji o potencjalnej polskiej mapie do TerraLife Plus. Modyfikacja jest tworzona przez grupę moderów zrzeszonych pod szyldem Farming Agency. Frontmanem projektu jest Alien Paul, twórca znanego szeroko modu Maze Plus. Na jego kanale na Twitchu można regularnie oglądać live'y z gry na TerraLife Plus, zwykle w języku niemieckim, czasami po angielsku. Zapisy live'ów można potem znaleźć na jego kanale w serwisie YouTube. Linki zostawiam w opisie pod filmem. Oprócz niego wśród członków Farming Agency można wymienić takie postacie jak Modelizer, twórca m.in. modyfikacji Animal Grazing, Achimobil, twórca m.in. Palette Auto Load Specialization, czy Chisel, autor Enhanced Animal System. Co takiego rewolucyjnego nas czeka w modyfikacji? Jeśli uważaliście do tej pory Maze Plus za skomplikowane, w przypadku TerraLife Plus opadnie wam szczęka. Z pewnością modyfikacja ma swój określony target i przypadnie do gustu graczom, dla których liczy się symulacyjny aspekt farminga i realizm. Z kolei gracze nastawieni na łatwą i szybką rozgrywkę prawdopodobnie nie odnajdą się wśród rozbudowanej siatki zależności. Przede wszystkim twórcy zamienili domyślny podział czasu w grze z 12 miesięcy na 48 tygodni. Będzie to widoczne w kalendarzu upraw. Okres na siew i okres na zbiór nie będą już się pokrywały z siatką miesięcy, tylko z siatką tygodni. Ale też w wyniku tej zmiany wszystkie uprawy będą miały o wiele więcej faz rozwoju i tę zwiększoną rozdzielczość kalendarza będziemy obserwować na polach, w teksturach roślin. Upraw będzie znacznie więcej. Będziemy mieć możliwość uprawy nie tylko w miarę popularnych już na mapach w ModHubie żyta, pszenżyta, koniczyny czy lucerny. Pojawić się mają m.in. osobne gatunki pszenicy i jęczmienia, ozimych i jarych, orkisz, odmiana kukurydzy przeznaczona do kiszonki, buraki pastewne, len, biały łubin, gorczyca, kilka odmian mieszanek traw oraz kilka odmian mieszanek międzyplonów. Ziarna w modyfikacji mają przedstawiać autentyczne ziarna z katalogu firmy DSV, która jest jednym z partnerów Farming Agency. Oprócz upraw będziemy mieć na liście wiele nowych produktów. Będą oddzielne rodzaje słomy z różnych zbóż, będą oczywiście osobne rodzaje kiszonki, siana, rodzaje gnojówki i obornika będą rozdzielone ze względu na hodowlę, z której będą pochodzić i mają nawozić z różną efektywnością. Mieszanki TMR nie będą się już różnić tylko nazwą, jak ma to miejsce w Maze Plus. Wbudowany będzie system zwierząt znany z moda Enhanced Animal System, to jest uwzględnienie wieku zwierząt, stadia rozwoju, urealnienie procesu rozrodu, padanie starych sztuk i tym podobne. Pojawią się nowe rasy hodowlane, które oczywiście będą zróżnicowane pod względem karmienia i wydajności.
Twórcy szczycą się unikalnymi animacjami zwierząt, które udało im się zaimplementować nie tylko w oborach i na pastwiskach, ale też na przykład w przyczepach do przewozu zwierząt. Karmienie zwierząt będzie, opisując to w uproszczeniu, Maize Plusem na sterydach. O ile w Maize Plus trzeba się martwić o 4 suwaki różnych typów pokarmów, o tyle w TerraLife Plus suwaków będzie kilkanaście i zależnie od stadium rozwoju zwierzęcia, jedne suwaki będą wymagane do wypełnienia, a inne będą nieaktywne. Na przykład cielęta będą potrzebowały mleka czy specjalnie oczyszczonego siana, podczas gdy dorosłe sztuki nie. Jeśli chodzi o TMR, dzięki zwiększeniu liczby upraw możliwe będzie uszczegółowienie przepisów na TMR w paszowozach lub mikserach stacjonarnych. Oprócz funkcjonalności zmieniających istotę rozgrywki, w TerraLife Plus zapowiadane jest pojawienie się sporej liczby pomniejszych feature'ów. Kultywatorowanie będzie mogło być wykonywane dwukrotnie, inaczej wpływając na pole. Mulczowanie też ma odgrywać większą rolę. Chwasty będą odrastać, udoskonalony ma być efekt wygniatania upraw. Jedną z moich ulubionych funkcjonalności będą palety z workami, z których będzie można brać pojedyncze worki i odkładać je na paletę z powrotem. Pojawić się mają kontrakty na koszenie przydrożnych zarośli, a wraz z nimi dodatkowy sprzęt, specjalne kosiarki czy dmuchawa, dzięki której pozbędziemy się pokosu. Modyfikacja jest bardzo rozbudowana i nie sposób opowiedzieć o każdej funkcjonalności, która się pojawi, więc to, co wymieniłem przed chwilą, to tylko część tego, czego możemy się spodziewać. TerraLife Plus będzie obfitowało w szereg nowych zależności i zapewne będzie wymagało przeczytania instrukcji obsługi. Twórcy przewidują, że wraz z modyfikacją w menu pomocy w grze pojawi się zakładka objaśniająca działanie poszczególnych funkcjonalności, tak jak w przypadku Precision Farming lub np. Courseplaya. Będzie można na pewno liczyć na anglojęzyczne poradniki na kanale Disturbed Simulations, którego autor również jest członkiem Farming Agency. Czy będziecie korzystać z modyfikacji? Być może po premierze chcielibyście obejrzeć poradniki objaśniające działanie TerraLife Plus? Zapraszam do sekcji komentarzy, a tymczasem dziękuję za obejrzenie filmiku.